Dzień dobry Państwu. W Przykawie o sprawie jak zwykle omawiamy najważniejsze tematy w naszym kraju. I dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, który rzeczywiście rozgrzał debatę publiczną. To sprawa, czy Viagra powinna być na receptę. Dziękuję kotku. Znamy statystyki w tej sprawie. Wiemy, że 60% Polek uważa, że rzeczywiście Viagra powinna być bez recepty. To jest większość społeczeństwa. 30% uważa, że jednak powinny być te pewne tutaj represje związane z różnymi sprawami, o których porozmawiamy wokół Viagry. No i mamy 11% osób, które uważają w Polsce, że Viagra powinna być całkowicie zakazana. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam Państwa. W dzisiejszym programie moimi gościniami są Agata Szczęśniak, publicystka. Dzień dobry. Elżbieta Korolczuk, socjolożka. Dzień dobry. Przepraszam, doktor Elżbieta Korolczuk, bardzo przepraszam. Katarzyna Wężyk, publicystka. Dzień dobry. I Katarzyna Kądziela, polityczka. Witam Państwa. Na pewno wszystkie panie słyszałyście wypowiedź ostatnią ministra zdrowia, który powiedział, zacytuję tutaj, recepta jest konieczna, bo starzy mężczyźni łykają to jak cukierki. Ja jako katolik nie podałbym Viagry nawet swojemu synowi albo bratu, nawet jeżeli od tego zależałaby przyszłość jego związku. Mamy też bardzo podzieloną opinię publiczną wobec tej wypowiedzi ministra. Są obrońcy życia, którzy pikietują apteki sprzedające Viagrę bez recepty, bo jak twierdzą, dziecko poczęte w efekcie stosunku, w którym pomogła Viagra, będzie miało tak zwaną bruzdę powiagralną i syndrom postwiagralny, którego objawy przypominają skutki opętania. Z drugiej strony mamy grupę maskulinistów, którzy protestują pod Ministerstwem Zdrowia i twierdzą, że zażywanie Viagry należy do intymnej sfery życia człowieka i rzeczywiście każdy powinien sam decydować o tym, czy chciałby to robić, czy nie. Proszę Elżbieto, może Ty się odniesiesz pierwsza do tego. No ja muszę powiedzieć, że wypowiedzi ministra zdrowia są tutaj takie, powiedziałabym, drastyczne. Ja uważam, że trzeba mężczyzn jednak chronić po prostu przed Viagrą, bo jest to niezwykle silny lek, który powoduje szereg skutków ubocznych, więc tutaj w tej kwestii trzeba po prostu zdrowie mężczyzn chronić. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o której się nie mówi, a mianowicie syndrom posterekcyjny. Tak? To jest rzeczywiście, jeśli chodzi o to, co mówią lekarze, to smutek, zagubienie, poczucie braku sensu życia, ale też ciężkie depresje. Tak? Znaczy my, polskich mężczyzn, po prostu musimy chronić przed tego typu sytuacjami, przed tak ciężkimi powikłaniami. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, tutaj działa lobby proerekcyjne. Tak? Znaczy, rzeczywiście w Polsce się sprzedało w ciągu ostatniego roku 4,5 miliona opakowań Viagry, czy też leków, które są oparte na tej samej substancji czynnej. To są ogromne pieniądze i mężczyzn trzeba przed lobby proerekcyjnym po prostu ochronić. I to jest nasze zadanie. Ale moja szanowna koleżanka zapowiada... Po kolei, moje drogie, po kolei. Bardzo ważne sprawy, o których mówi pani doktor, ale jednak są też sprawy fundamentalne. A fundamentalne jest to, że erekcja jest darem Bożym. Jest łaską pańską. Tajemnica małżeństwa, istnieje coś takiego jak tajemnica małżeństwa, pewien plan Boży, prawo naturalne. No i stosowanie Viagry po prostu przerywa Boży plan. Po prostu tego nie wolno robić. To jest wbrew naszej moralności, naszej katolickiej tutaj funkcjonującej w Polsce moralności, którą prawie wszyscy tutaj ja rozumiem, po prostu wyznają. Rozumiem, że powołuje się pani na polską tradycję, to jest oczywiście dla nas wszystkich bardzo ważne. To jest chrześcijańska tradycja, to jest europejska tradycja. Ale chciałabym powiedzieć, jak pani skomentuje wypowiedzi hierarchów, które jednak są takie bardzo ostre. Na przykład mamy tutaj taką wypowiedź z Krakowa. Ci faceci z piekła nie wyjdą. To o maskulinistach, którzy próbują walczyć o prawo mężczyzn do używania tego środka. Mamy arcybiskupa, który mówi, to co widzimy na ulicy to karnawał diabła. Ci panowie to wysłannicy śmierci, diabelscy lubieżnicy. Wydaje się, że nawet jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to kościoły na zachodzie Europy mają tutaj taki bardziej
akceptujący stosunek do tutaj zdobyczy medycyny. Ja bym się odwołała do słów papieża, naszego papieża, Jana Pawła II, który pisał, że przymus pożądliwości jest przeciwieństwem wolności. To, do czego próbuje się nas tutaj zmusić, ta mentalność pornograficzna, próbuje nas zmusić do erekcji. Po prostu. Nam się tutaj funduje supermarket seksualny. Redaktor Korolczuk mówiła o tym, że musimy dbać o tych mężczyzn, że musimy się nad nimi pochylić i rzeczywiście seksuolodzy twierdzą, że u 100 mężczyzn, którzy zażywają Viagrę, 42 ma komplikacje i to mogą być na przykład, czytam, bóle głowy trwające do 17 godzin. To mogą być też nudności i wzdęcia. No, same przyznajmy, że to jest pewien problem jednak przy stosunku seksualnym. Nudności, wzdęcia. Może być też u 3% mężczyzn uczucie zatkanego nosa, które może trwać przez kilka godzin, zaburzenia widzenia, szum w głowie, niepokój. Z całym szacunkiem dla poglądów pani doktor oraz dla wzdęć oraz innych efektów ubocznych Viagry dla mężczyzn, nie chodzi moim zdaniem o to, żeby chronić mężczyznę przed Viagrą, tylko żeby chronić kobietę przed mężczyzną na Viagrze. Mężczyzna, jak wszystkie wiemy i jak wskazują na to wszystkie badania, po prostu nie jest istotą racjonalną, tak jak my, kobiety. To nie jest ich wina, absolutnie nie. To jest kwestia hormonu, testosteronu. Oni mają testosteron. Testosteron, hormon walki i hormon podbudzenia seksualnego. Że zacytuję film Testosteron, to on odpowiada za to, że jesteśmy wszyscy potencjalnymi mordercami i uganiamy się za kobietami. No każdy, kto ma syna rzeczywiście w domu. Męża, wujka, dziadka. Tak. W każdym razie, jakie są tego efekty? No, efekt jest taki, że każdy mężczyzna nosi w spodniach narzędzie gwałtu. I Viagra to narzędzie gwałtu zmienia z siekiery na karabin maszynowy. I może podam parę przykładów, które to udowodniają. W Wielkiej Brytanii, to są 2 przykłady, mężczyzna 40-letni podawał się za studenta na Viagrze i przyjechał 7000 kilometrów między uniwersytetami, bo chciał na tej Viagrze gwałcić studentki. Inny kulturysta, wiadomo, kulturyści mają problemy z potencją, wziął Viagrę, 20-latek i zgwałcił 2 kobiety. Ale to jeszcze nic. Podczas wojny w Libii Kaddafi rozdawał swoim żołnierzom Viagrę, żeby mogli skuteczniej gwałcić kobiety. Wysłannik ONZ-u nazwał Viagrę bronią masowego gwałtu. Czy chcemy to dopuścić na polskie ulice? No, to jest dobre pytanie. Rzeczywiście sprawa testosteronu to jest coś, o czym powinnyśmy rozmawiać. Teraz chciałabym zadać pytanie jedynej polityczce w naszym gronie, ale zanim to zrobię, chcę przywołać jednak prezesa partii rządzącej, bo rozmawiamy o polityce, więc odnośmy się do tego, co mówi polityczny mainstream. Prezes partii rządzącej powiedział tak: szanujemy katolickie tradycje naszego kraju i dlatego popieramy zakaz sprzedaży tego specyfiku, natomiast chcemy otoczyć mężczyzn opieką. Zależy nam na tym, żeby każdy mężczyzna, który próbował sztucznie doprowadzić swój członek do wzwodu, mógł skorzystać ze spowiedzi i uzyskać rozgrzeszenie. Dlatego dofinansujemy dodatkowe dyżury spowiednicze kapłanów. Zastanawiam się, czy to jest rozwiązanie. Czy jednak nie jest tak, że należy to powierzyć lekarzom? To oni powinni decydować, czy mężczyzna może przyjąć ten środek, czy nie, a nie kapłani. Ja jako polityczka, gdybym wiedziała, że mój jeden głos ma jakieś znaczenie, może bym coś powiedziała. Jednak zwracam uwagę, że co tu dużo mówić, wśród zdania ekspertów, Kościoła, obrońców tego czy tamtego, ważne jest to, czemu to ma służyć. To jest jednak, proszę Państwa, tak. Erekcja to nie jest tylko sprawa mężczyzny. Erekcja to jest sprawa całej rodziny, prawda? I my to musimy w końcu jakoś wziąć pod uwagę. Rozumiem, że odnosi się Pani do dzietności w Polsce. Ależ spada, oczywiście. Tak? Rodzina jest najważniejsza. Płodzić nie nastrój, nie uczucie, zadanie tu w końcu to musimy sobie powiedzieć naprawdę i z całą mocą, i ja jako polityczka muszę to powiedzieć, tu chodzi o los nas wszystkich, o los ojczyzny. Nas musi być dużo, coraz więcej. My musimy walczyć o to, żeby każdy mógł wybrać, jednak nie tak zupełnie sam, jednak nie samodzielnie, bo chodzi
o los nas wszystkich i to trzeba mieć na względzie. Zgadzam się Panią, ale nie do końca. Po pierwsze, wydaje mi się, że danie jednostce, no już zwłaszcza jednostce męskiej, prawa do samodzielnego decydowania o swojej seksualności jest zbyt daleko idące. No, to jest zbyt postępowe. Mi się wydaje, że do tego jeszcze nie dojrzeliśmy. Ale mówi Pani, że należy płodzić dzieci, a należy wziąć pod uwagę fakt, że Viagrę biorą zazwyczaj mężczyźni starsi. A ich plemniki już nie są takie dobre jak u mężczyzn młodszych. No właśnie, ten to syndrom już jest schizofrenia, to to już jest większe ryzyko zespołu Downa, to już większe ryzyko autyzmu. Dlatego moim zdaniem, no nie należy dawać starszym mężczyznom możliwości płodzenia, ponieważ no dokładnie myślimy o naszym narodzie. Czy chcemy mieć naród autyków i schizofreników? Oczywiście, no właśnie, przepraszam. tu fundamentalne pytanie jest takie, jaki chcemy mieć naród? To jest kwestia wartości i kwestia antywartości, a my chcemy być po stronie wartości. Akt małżeński jest tajemnicą, jest aktem, w którym mieszka Bóg. I po prostu powinniśmy go chronić. Tak jak powiedziałam wcześniej, erekcja to jest łaska pańska. Ja No nie, proszę Państwa, ale I jeszcze jedna rzecz. Chciałam, W tej chwili przepraszam. na ulicach protestują grupy pod hasłem erekcja darem, nie towarem. Weźmy to pod uwagę, nie bez pamiętajmy powodu. o tym, nie bez powodu. Ale poczekajcie, bo muszę trochę to uspokoić, bo chciałabym przywołać ważną wypowiedź. Pani ją przywołuje często, myślę, że to jest istotne. To jest ta wypowiedź naszego ministra zdrowia, tak? Który przecież podpisał deklarację wiary, w której jednoznacznie, jak pani przywołuje, często jest powiedziane, że narządy rozrodcze są darem Boga, który powinien być używany wyłącznie w ramach świętego związku małżeńskiego. To Rozumiecie? nie, jest proszę oczywiste, Państwa, oczywiście. powinny się tak. liczyć jednak fakty w sferze publicznej. Oczywiście moralność jest istotna, ale nie przesadzajmy. Tutaj najważniejsze jest tak naprawdę dobro mężczyzn. Tak? I ich trzeba po prostu chronić. Rzeczywiście trzeba powiedzieć sobie jasno, że fakty biologiczne mówią, że testosteron wpływa jednak na jasność myślenia, a niestety erekcja wpływa na nią jeszcze gorzej. No, mężczyźni po prostu stają się nieodpowiedzialni i dlatego decyzja na temat przepisania Viagry, bądź też nie, powinna być w rękach specjalistów, Ale nie pani nieodpowiedzialnych doktor, mężczyzn. Pani doktor, co pani powie na taką sytuację, bo jednak będę tutaj adwokatem diabła. No jest sytuacja intymna, mężczyzna chciałby odbyć stosunek seksualny, Viagra jest na receptę. On trafia do lekarza. Jest to lekarz, który na przykład podpisał deklarację wiary, tak jak pan minister. Mężczyzna nie wie, trafiając, że to będzie ten lekarz. I teraz ten lekarz mówi tak, albo nie przepiszę panu Viagry, ponieważ tylko Bóg może decydować o tym, czy pana członek może być w stanie wzwodu, albo ten lekarz mówi tak, przepiszę panu Viagrę pod warunkiem, że udowodni mi pan, że jest pan w związku małżeńskim. I teraz wiemy, jak to jest. To są emocje, tak? Taki facet idzie do lekarza, no przecież on nie bierze ze sobą świadectwa ślubu, może go nawet nie mieć. Obrączkę może mieć. No, ale Po prostu w ogóle trzeba zakazać. No w ogóle nie powinno być takiego problemu. Ale to oznacza, że w ten sposób być możemy dostępne. rzeczywiście ograniczyć nadużywanie Viagry przez osoby do tego, no niekoniecznie być może uprawnione. No, umówmy się, no jednak panowie łykają to jak cukierki, no po prostu gryzą to jak reksioszynkę. No jeżeli patrzymy na te dane, w Polsce mamy 18 milionów mężczyzn po 18 roku życia, plus minus, a oni zużyli 7 ponad opakowań leków, opakowań, tak? Nie mówimy tutaj o tabletkach. No to widzimy tutaj, że jest ogromna skłonność do nadużywania leku, który jest może mieć bardzo poważne skutki uboczne. Zaburzenia widzenia, udary, utrata słuchu. Proszę Państwa, w Polsce 40% mężczyzn umierających rocznie umiera na zawał serca. No tak? dobrze, Ilu ale z nich brało Viagrę? No trzeba ich po prostu ochronić. Dajmy głos drugiej stronie. Pani Katarzyno, bo pani z kolei twierdzi, już pani to powiedziała, że Viagra powinna być bez recepty, natomiast decyzję o jej zażyciu powinna podejmować wspólnie para, ponieważ to nie jest egoistyczna, jednostkowa decyzja mężczyzny, tylko to jest decyzja rodziny. No i teraz jak to uzasadnić? No bo jeżeli rzeczywiście kobieta w takim związku, która jest zajęta, może nie mieć czasu, żeby interesować się tak bardzo zdrowiem mężczyzny i na przykład wiedzieć, czy on ma chore serce, czy zdrowe, współdecyduje z nim o tym, bo akurat w tym momencie chciałaby mieć dziecko, podejmuje te decyzje, mówi teraz. No i niestety kończy się to źle, tak? Powiedzmy, że ten mężczyzna akurat nie powinien brać, a nie było przy tym lekarza, który by zdecydował. Na kogo spada odpowiedzialność? No bo wydaje się, że jednak na mężczyznę, tak? No bo on zażył. Ale zastanawiam się tutaj jednak jest w tym jakiś taki, coś kontrowersyjnego chyba po prostu. Dla mnie nie ma nic kontrowersyjnego
w tym, że chcemy decydować wspólnie, to jest w końcu nasza wspólna sprawa. No rzeczywiście rozgrywa się ta sprawa między takim modnym obecnie indywidualizmem, no też u nas jednak część społeczeństwa stawia na to, a rzeczywiście taką zbiorową mądrością. Pani redaktor, jak pani by to skomentowała? Podsumowując, z jednej strony mam argumenty religijne i zdrowotne oraz z dziedziny bezpieczeństwa, a z drugiej strony no, mamy krótką chwilę przyjemności starszego mężczyzny. A tu no, szala jest ewidentna, no, należy zakazać. Jeśli chodzi o przyjemność, no umówmy się, do przyjemności nie potrzeba mężczyzn, a i do płodzenia wystarczy zamrozić spermę 20-letnich, sprawnych mężczyzn i z niej skorzystać. Nie, moim zdaniem to jest zbyt niebezpieczne, żeby pozwolić wolnemu rynkowi decydować. Mogłybyśmy jeszcze rzeczywiście długo rozmawiać o tej sprawie. Niestety nie mamy już na to czasu. Jak widać z naszej zażartej dyskusji wygląda na to, że w tej sprawie najważniejszy jest chyba kompromis, czyli nie radykalni maskuliniści, nie głos Kościoła w pełni zabraniający wszystkiego, natomiast kompromis polegający na tym, że mamy lekarzy, oni mogą decydować za mężczyzn, mogą służyć im pomocą. Na pewno mężczyzna, który będzie chciał, będzie miał ochotę na stosunek seksualny, da radę dotrzeć do lekarza na tyle szybko, żeby uzyskać ten środek, o który chodzi. Wydaje się, że to jest takie rozwiązanie środka, na które powinniśmy się zgodzić wszyscy. Kompromis. Na tym musimy kończyć tę dyskusję, chociaż rzeczywiście wiele byłoby jeszcze do powiedzenia. W następnym odcinku porozmawiamy o równie ważnej sprawie. O tym, czy męska masturbacja powinna być zakazana. To także sprawa, która jest bardzo gorąca w naszym społeczeństwie. Jedni mówią, to sprawa intymna, może nawet zdrowotna. Drudzy mówią, to zabijanie milionów niewinnych istnień, spuszczanie ich rurami lub w chusteczkę. Trudny problem, powinnyśmy się nad tym zastanowić, będziemy o tym dyskutować. W tej chwili dziękuję naszym dzisiejszym ekspertkom, dziękuję Państwu, Agata Szczęśniak, Elżbieta Korolczuk, Katarzyna Wężyk, Katarzyna Kądzielu. Dziękuję Państwu.